Daszbur, koleżanki i koledzy, witam w kolejnym odcinku. Przyjechałem sobie dzisiaj troszeczkę wcześniej w łowisko. Już tutaj jestem, trochę czasu objechałem sobie wszystko, żeby zobaczyć sobie wszystkie pola, co gdzie rośnie, bo podczas ostatniego podchodu nie wszędzie dotarłem. Wiem już troszeczkę więcej, żałuję, że ostatnio nie przedłużyłem troszeczkę tego podchodu, bo przepiękne pole facelia to jest chyba, tam kwitnie, robi to naprawdę bardzo fajne wrażenie. Także jesteśmy w tym samym łowisku, gdzie tropiłem w jednym z poprzednich odcinków. No, byliśmy za kozłem, ale tak się złożyło, że weszliśmy na trop dużego dzika i sobie szliśmy jego tropem. Oczywiście szansa wtedy była spotkać go marna, bo polowaliśmy w dzień, ale dzisiaj zostaje na noc. Mamy tutaj pszenicę, są też ziemniaki, na które się przejdziemy. Pszenica jeszcze dalej nie rodzi. No nie ma mleka jeszcze, nie? Jeszcze nie jest wartościowym pokarmem dla tych dzików, więc podejrzewam, że bardziej będziemy pilnować tych ziemniaków, ale póki jest piękne słoneczko, jeszcze łysy świeci, teraz troszeczkę chmura przysłoniła, ale naprawdę grzeje, mimo że w nocy było wilgotno, delikatnie popadało, to wszystko wyschło w ciągu dnia. Ja myślę, że tak z półtorej godzinki jeszcze mam, żeby się przejść, więc zdążę parę kilometrów zrobić, nacieszyć się tymi widokami, a potem pójdziemy tropem tego dzika. Ja mniej więcej wiem, gdzie on grasuje. Wydaje mi się, że wiem, nie widziałem go, ale że mamy jeszcze czas, zdążyłem się wszystkiemu przyjrzeć, a mamy jeszcze światło dzienne, to zakładam sobie dzienną lunetę Kite Optic 2,5 15x56. Może coś tu jeszcze ciekawego chodzi. O, ile gęsi leci. Krążą nade mną. Także zapraszam na odcinek. A jeszcze chciałbym Wam coś powiedzieć. Jako że jestem obrażony na swoją czołówkę. Ci, co śledzą uważnie kanał, wiedzą dlaczego, a ci, co nie wiedzą albo przeoczyli, zapraszam do odcinka, gdzie polowaliśmy na kozły z dewidzowcami, gdzie strzelili brązowy medal. Tam obejrzycie, na pewno się domyślicie, o co mi chodzi. No i spadła mi, nie będę ukrywał, współpraca z marką Nightcore. Mam latareczkę, nową czołówkę na stronie Kniej. Na wszystkie latarki marki Nightcore z kodem Kacper15 będziecie mieli 15% zniżki. No to chyba tyle, nie przedłużam. Mam nadzieję, że dzisiaj ją przetestujemy. No, w warunkach dziennych na razie sobie się nią bawiłem, spoko, no ale to wszystko zależy od tego, ile będzie trzymała tak naprawdę bateria i jakie będzie mi dawała światło. Fajnie, że ma czerwone światło, tamta nie miała, bo do czerwonego nie lecą robale. Pamiętajcie, jeśli nie potrzebujecie nie wiadomo jakiego światła, tylko trochę sobie przyświecić, a jest dużo robactwa, czerwone światło jest znacznie lepsze. Dobra, ruszamy na podchód. Jeszcze jedno. Kolego lub koleżanko, który jesteś młodym myśliwym lub Dianą, kup sobie klasyczną lunetę. Ja wiem, że Nocto i Thermo fajna rzecz, ale nie ma nic piękniejszego niż polowanie z klasyczną lunetą. Nawet, no wiadomo, nie ma rzeczy selekcjonera, jeśli jesteś młodym myśliwym, ale za kozą, łanią, cielakiem, no kurde, to jest poezja, tak się nauczysz polować. Prawdziwego podchodu za dnia, gdzie ta zwierzyna jest czujna. Naprawdę nie oszczędzaj. Klasyczna optyka tak spada w tym momencie z cen na rzecz tak naprawdę elektrooptyki, można tak powiedzieć, chyba tak, tych urządzeń wszystkich, że naprawdę to już jest nie taki wydatek jak kiedyś to było. Nie musi to być luneta z najwyższej półki, ale naprawdę zaufaj mi, zobaczysz, co to jest polowanie, jak sobie zapolujesz z klasyczną lunetą. Bo zaczynają wszyscy od Nocto, wiadomo, bo to jest i dzień, i noc, ale klasyczna luneta pokaże Ci prawdziwe piękno polowania. I uprzedzam pytania od razu, bo pod każdym odcinkiem pytacie. Hanel Jager 10 8x57 JS. To wszyscy pytają. A amunicja Norma Whitetail. Dziękuję. A, jeszcze jedno. Pytacie, od kiedy można na kozły z tuikiem.
Ano można, wystarczy się troszeczkę zainteresować. Jest multum materiałów w sieci, które opinie prawne przedstawiają, które mówią, że można. Jak widzicie, ja nie mam założonego wydechu, bo nie potrzebuję w dzień, ale można. Poczytajcie sobie trochę, pooglądajcie. Jest tak dobry dostęp do wiedzy. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie będę się mądrzył. Słucham w tej kwestii mądrzejszych od siebie i mówią, że można, więc można. Nie jest to zabronione w każdym razie. Także nie piętnujmy tego, koledzy i koleżanki, bo to jest dla naszego dobra, dla naszego zdrowia. Tropy. Dla naszego zdrowia, dla naszego słuchu. Szczególnie jak macie jakieś obwody podmiejskie. Po co zadyma wam z ludźmi, którzy chcą sobie odpocząć na swoim podwórku? Ich też trzeba zrozumieć. Oni też mają prawo do spokoju. W innych krajach jest wręcz to wymagane, żeby strzelać z tłumików. A my to piętnujemy, mimo że nie mamy zakazane. No, słuchajcie. Ja jestem zwolennikiem. Każdy ma prawo do własnej opinii. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy to odbiera w jakiś sposób wam magię polowania, że musi porządnie huknąć, żebyście czuli, że naprawdę polujecie? Czy nie ma to dla was większego znaczenia? Jeszcze jakby ktoś pytał, po co mi maskownica. Ano potrzebna. Przydaje się. Serio. Słuchajcie, skończyłem właśnie obserwację. 2 koziołki sobie żerują. Jeden selek, ale taka miernota. Krótkie parostki poniżej łyżek. Zresztą do niego nawet nie ma strzału, nie ma kulochwytu. No a jakieś 50 metrów obok niego oczywiście już wystawiony. Fajnie, że dałoby się strzelać, ale za młody. Bardzo ładny, silny, wysoki szóstak. Złośliwi by powiedzieli, że dewizowy. No ale mi też o takiego nie chodzi. Dlatego idę dalej. Szukam tego, co już widziałem. Chodzi tu szydlerz i widłak bardzo wysoki. Także zostawiamy je w spokoju i ruszam dalej. Spójrzcie, widzicie te kozy za mną? Tak właśnie żerują sarny. Na miedzy. Bo sarna głównie żywi się ziołami. Tylko zawsze jak się gdzieś wychylacie, wiecie, zaczyna się pole, to powolutku i zlustrujcie tą miedzę. Bo prawdopodobnie jeśli ona jest, to właśnie w tym miejscu. Przepraszam, czy wy widzicie, co tutaj się dzieje? 2 kozy są ode mnie. W tym momencie na jakieś 50 metrów. Jeden z nich podszedł na jakieś 10. Patrzył mi prosto w oczy. Zwietrzył mnie. I zaczął brechać. Odskoczył jakieś 30 metrów. I on dalej nie wie, gdzie ja jestem. Staliśmy twarzą w twarz. Naprawdę, maskownica robi ogromne znaczenie. W życiu by ich tu już nie było, gdyby nie ta maska.
Są dwa w podobnej odległości. Jeden na wprost, drugi na lewo. Jeden to jest no, typowy szóstek, w żadnym wypadku nie jest to select. Co do drugiego nie jestem pewien, bo nie wiem, czy te boczne odnogi czy się łapią. Są bardzo krótkie. Jeśli się łapią, to też szóstek. Jeśli nie, to widłak bądź nawet można powiedzieć, że forma szydlarza, bo bardzo króciutkie ma te odnogi. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach, czy uważacie, że on jest selekcyjny, czy nie. Jeśli udało mi się dobrze złapać ostrość i nagrać. Bo nagrywam to lornetką, a one bardzo blisko mnie były. Ja naprawdę ruchy muszę mieć bardzo ślamazarne, bo albo jeden, albo drugi co chwilę podnosi łeb. Teraz akurat nie patrzą. I sobie chodzą dookoła mnie i żerują w tej faceli. No ciekawe, ciekawe. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że te kozły nie chcą ode mnie odejść. Ja już mówię głośno, żeby one po prostu nie chcą im przeszkadzać w żerowaniu, żeby one spokojnie opuściły tą facelię, bo ja muszę przez nią przejść. Chyba to jest facelia, w ogóle jak się mylę, to mnie poprawcie. Pięknie to pachnie, na pewno to jest roślina miododajna. Zresztą świadczą o tym ule, które są tu porozstawiane dookoła. No ja mówię, a on jakby nigdy nic, nie? Dopóki mnie nie zobaczy, to ma to gdzieś, a nie zobaczy mnie. No, nie chcę mu przerywać żeru, żeby spokojnie opuścił, no ale chyba będę musiał. No trudno. Ładne kozły, fajnie podeszły. No nic, ja już się nie kryję. I zobaczymy, może się spłoszy. Nie wiem, ile on jest ode mnie teraz, 60 metrów.
Słuchajcie, obszedłem tą facelię i na jej brzegu stoi kolejny kozioł. No cóż, trzeba spróbować go podejść i zobaczyć, co to jest. Słuchajcie, nie do wiary. Podchodzę do tego kozła za drzewami na tej faceli, a po drugiej stronie dróżki na łączce jest kolejny kozioł. Zerkam na niego przez lornetkę. Wydaje się fajny. Na pewno to nie jest jakiś niski, mały kozioł. Nie zdążyłem rozłożyć lunety. Znaczy, no, rozłożyłem się, ale chciałem sobie jeszcze przetrzeć lunetę, bo troszeczkę mi przyparowała i coś go spłoszyło. Dzik, dzik, dzik. Słuchajcie, już wiem, co go spłoszyło. Rzuciłem kamerę. Mały dzik, myślałem, że to przelatek. A za nim lecą warchlaki. I one tam hałasowały. Lecą kolejne. Ja wam tego nie pokażę. Może lornetką, czekajcie. Może zdążę? Nie zdążyłem. Ale kurczę, można się pomylić. Mały dzik. Kurde. Ja bym powiedział, że duży przelatek. A za nim młode. Ta historia nabiera sensu. Bo chciałem wam powiedzieć, że coś mi tego kozła spłoszyło. I on wskoczył w te krzaki. I z tych krzaków za chwilę wywaliły dwa inne kozły. Albo trzy. Nie wiem, czy to jedno to była koza, czy kozioł. Nie mogłem się im dobrze przyjrzeć przez trawy. No a one były spłoszone. Myślałem, że przez te kozły, ten jeden kozioł. A on był spłoszony przez te dziki. I teraz też coś się spłoszyło. Mówię, to nie ja. I mówię do was do kamery, a z krzaku wybiega dzik. No i za nim maluchy. Idziemy, może je spotkamy. To sobie je pooglądamy. Kurczę, fajnie. Fajnie, szkoda, że wam nie nagrałem. Odwróciłem kamerę, nie wiem, czy się nagrało, bo to kamera sportowa, to ona tak tylko z bliska nagrywa. No ale fajnie, bardzo fajnie. Dobra, idę dalej. Słuchajcie, dalszy plan działania jest taki, że zamieniam lornetkę na monookular. Lunetę zamieniam na celownik termo. Ściągam tą maskownicę i ruszamy na podchód za dzikami. W tych akurat auto mam po drodze, żeby się już nie wracać. W tym gąszczu, w którym biegły te dziki, dalej wyskakują jakieś sarny, więc one tam siedzą i robią zamieszanie. Z tych dzików, co ja widziałem, tam nie ma nic do wyjęcia. Po prostu locha z pasiakami, ale może ich tropem będzie coś podążać. A jak nie, to po prostu ruszamy już za dzikami, bo już się robi ciemno. Teraz po prostu mam zapalonego LEDa i tryb nocny, więc widzicie znacznie lepiej. Tak samo z tej lornetki. No kurczę, przy świetle dziennym z lunety dużo lepiej to widzę, ale jak zaczyna się już taka szarówka, mogę sobie fajnie światło odbić. Kamera mi się wywaliła. Na wysokiej trawie ją postawiłem, statyw. No stójże. Dobra, wyłączam lornetkę. To ściągam. Lunetę mam na szybkim montażu. Pyk, pyk, zdjęta. I w to miejsce zapinam celownik. Guide TU650. Mega jestem zadowolony, ale to opowiem wam w innym odcinku. Teraz szkoda czasu. No i ja gotowy. Ruszamy. Coś płoszy bażanty tam w środku. Bardzo możliwe, że to te dziki. Albo inne dziki. Albo drapieżnik. Szkoda czasu. Let's go. Dobra, słuchajcie, koniec. Wróciłem do samochodu. Nie widziałem nic poza sarnami, jednym niedoliskiem.
Widzimy się na następnym wyjściu.